W 2017 roku nagrałem serię 365 codziennych filmików. To są te daily vlogi, ja. Zaplanowałem sobie na samym starcie, że będę wstawał o 4:44, żeby zbudować dyscyplinę i cały dzień zajmować się szeroko pojętym rozwojem. Medytować, praktykować uważność, czytać, uczyć się, ćwiczyć i ogólnie robić same dobre rzeczy. Teraz, po 6 latach, dostaję pytanie o to wczesne wstawanie. Co bym zrobił, gdybym miał wesele brata, a zaplanowałem wstawać o 4:44 rano? Czy pospałbym sobie, no bo wesele? Czy nie ma takiego bicia i nie ma takiego wesela, bo jest wojna z wczesnym wstawaniem i trzeba tę wojnę wygrać? Oczywiście być może można by pójść na wesele i symbolicznie wstać o 4:44 na zaliczenie i potem pójść spać. Wiadomo, o jaki konflikt chodzi. Wiadomo, plany jak plany, ale co jeżeli pojawiają się plany, które są sprzeczne z wcześniejszymi planami? Czy optymalnym jest wybrać stare plany, czy nowe plany? Jeżeli wybierzemy nowe plany, czy jesteśmy przegranymi, którzy się poddali, czy po prostu umiejętnie adaptujemy się do sytuacji? A jeżeli wybierzemy stare plany, to czy jesteśmy zwycięzcami i pokazujemy konsekwencje, czy może jesteśmy zatwardziałymi konserwatystami bojącymi się zmiany? Chciałbym ekstrapolować to pytanie do szerszego zjawiska. Kiedy jeszcze warto się starać i trzeba cisnąć, a kiedy warto już się poddać i skupić na nowych celach? Przykładów jest wiele, nieskończenie wiele. Praktycznie każdy dylemat można by do tego sprowadzić. Dziewczyna raz na jakiś czas chamsko się do mnie odzywa, ale potem przeprasza i daje jej nową szansę. Czy warto wierzyć w sukces związku i dawać jej 78 szans, czy po 77 razie uznać ten związek za porażkę i skupić się na nowych planach? Jestem sportowcem zmagającym się z kontuzjami. Z jednej strony jest potencjał, żeby dzielić i rządzić w okręgówce, this is third league, my friend, ale z drugiej strony, jak się nic nie zmieni, to stracę zdrowie i czas, potencjał na inne rzeczy w życiu. Współpracuję z fizjoterapeutami, a może znaleźć innych, a może po prostu dać sobie spokój. Otworzyłem firmę, miałem świetny pomysł, ale już 3. rok z rzędu dokładam do interesu. Ale jak tylko co nieco się zmieni, to następny rok będzie sukcesem. Albo ten kolejny. Jak zrezygnuję, to będzie to moja osobista porażka, a w internecie i na dysku twardym Bobera czytałem, że winners never quit, a quitters never win. 30 lat grałem w totolotka i jeszcze nie rozbiłem banku. Ale winners never quit, a quitters never win, my friend. A co jeśli wygram w 31 roku? Nie umiałbym odżałować, gdybym teraz przestał. Szukamy jednej uniwersalnej odpowiedzi na wszystkie tego typu dylematy. Tak bardzo tej odpowiedzi nie ma, że wręcz jest. Czy jest możliwe, że piłkarz zakończy karierę i odkryje nową pasję? Jest możliwe. Czy jest możliwe, że piłkarz zakończy karierę i w depresji zgnije na dworcu? Jest możliwe. Czy jest możliwe, że będzie kontynuował karierę i kontuzje przestaną go trapić? Jest możliwe. Czy jest możliwe, że dziewczyna wszystko zrozumie i przestanie być chamska? Jest możliwe. Czy jest możliwe, że biznes się rozkręci i będzie nowym gadu-gadu albo nowym Twitterem? Jest możliwe. Czy jest możliwe, że w najbliższym losowaniu trafię 6 w totolotka? Jest możliwe. Co zatem jest właściwą decyzją? Nie wiem. Odpowiedzią znowu jest akceptacja tego, że nikt na białym rumaku nie przyjedzie i nie zdecyduje za nas. To do nas należy decyzja i odpowiedzialność za konsekwencje naszych decyzji. Zrozumienie, że nie ma magicznej metody na wszystkie problemy, stwarza przestrzeń, żeby przestać szukać takowej metody i skupić się na mozolnej pracy nad jakościową analizą danej sytuacji. Akceptacja, wzięcie odpowiedzialności pomimo strachu. W przypadku mojego wczesnego wstawania de facto po 7 dniach zdecydowałem, że nie będę wstawał o 4:44. Fuck this fucking war. Czułem się niewyspany i o ile robiłem robotę przez pierwsze 2 godziny dnia, to zauważyłem, że to jest słaba inwestycja. Zacząłem wstawać bez budzika i ta strategia trwa do dziś. Nawet jeśli spokojnie moglibyśmy uznać to za porażkę, to przełożyła się ona na długoterminowy sukces. Warto było spróbować, bo dzięki temu doświadczeniu zdobyłem wiedzę. Niewykluczone, że gdybym kontynuował wstawanie o 4:44, pomimo zamulenia nadal wszystko byłoby dobrze. Granie w totolotka z matematycznego punktu widzenia zawsze ma negatywną wartość oczekiwaną, ale z drugiej strony doświadczenie rozbicia banku w loterii ma nie tylko wymiar finansowy. W przypadku firmy, związku i praktycznie zawsze wiele czynników decyduje, co moglibyśmy uznać za najlepszy wybór. Jak zwykle warto odnotować, że decydując się na plan A, akceptujemy, że nie obejrzymy filmu z planem B. Uwierz, to dobre słowa, bo człowiek jest pazerny, nie umie odżałować. Takie są zasady gry, dlatego musisz wiedzieć.